Dzień dobry moi drodzy, zobaczcie, w dzisiejszym materiale zobaczycie lodówkę przenośną. Ja akurat jeżdżę w dosyć długie delegacje, pracuję w delegacji za granicą. Taka lodówka przyda mi się jako środek do przechowywania produktów różnego rodzaju. Zaraz Wam pokażę, tutaj firma Vevor przysłała mi taki produkt, jest to lodówka, zaraz zobaczycie jaka. Tak wygląda lodówa, bardzo fajne urządzenie, zgrabne jak na taki duży wymiar. Zobaczycie jak to się mieści w samochodzie w następnym filmie. Ona będzie ze mną jechać w podróż niedługo. Z czego to się składa? Patrzcie, mamy kółeczka, które pomagają nam przemieszczać się z dosyć dużym litrażem, 40 litrów to jest dosyć sporo jak na taką lodówkę, więc możecie napakować dosyć dużo ciekawych rzeczy. Dodatkowo jest rączka, tak jak widać można używać tego jak walizki. Solidny kawał sprzętu, mamy wyświetlacz, będziemy oczywiście za chwilę uruchamiać całe urządzenie i robić dalsze testy. Oczywiście w tym pudełku znajduje się zasilacz, bo można taką lodówkę podłączyć stacjonarnie. Słuchajcie, to jest bardzo fajną sprawą, jeżeli jedziecie w delegację, tak jak ja, zostawić i ona jak najbardziej może działać jako chłodziarka. Zobaczymy jaka wydajna jest, oczywiście to jest też podstawa, żeby ona miała swoje parametry, trzymała tak naprawdę. No i tutaj przewód zasilający do samochodu, zobaczcie, jest dosyć długi, także myślę, że można ją umieścić z tyłu w samochodzie, w bagażniku, mając nawet kombi i podłączyć ją z przodu, chociaż u mnie gniazdko również jest z tyłu, ale jakby ktoś nie miał, to oczywiście może sobie przeciągnąć, bo ten przewód jest bardzo długi. Lodówka, proszę Państwa, 40-litrowa, 39 litrów jest napisane. Wszystkie dane tego produktu oczywiście będziecie mieli pod filmem. Zapraszam do opisu filmu, tam będą wszystkie linki. Tak jak widzicie, wszystko tutaj ładnie na instrukcji jest opisane. Także jest instrukcja i jest sama lodówka. Z boku mamy podłączenie. Podłączenie jest tylko i wyłącznie DC1224, ale zasilacz, który producent nam daje tutaj w zestawie, zobaczcie. Ten zasilacz ma już taki przewód, który po prostu wpinamy sobie tutaj, 230 gniazdko, a z drugiej strony z zasilacza mamy wyjście z końcówką, która właśnie idealnie pasuje do tego tutaj gniazda. Wtyczka ładnie tutaj pasuje, także można zasilić to oczywiście stacjonarnie i też będę tak to robił. Będziemy sprawdzać, czy to działa prawidłowo. Oczywiście sprawdzimy jeszcze wymiary tej lodówki. Zobaczcie, wymiar lodówki to jest około 48 cm, w najszerszym punkcie na około 60 cm szerokości, ponieważ tu wystają jeszcze uchwyty na trzymanie, uchwyty, rączki do trzymania. Takie rączki do trzymania tutaj wystają. No i zostaje nam jeszcze sprawdzić orientacyjną szerokość, około 33-34 cm głębokości. Jeżeli chodzi o zewnętrzny wymiar oczywiście, także wydaje mi się, że całkiem fajny sprzęt. Słuchajcie, teraz sprawdzimy wagę tego produktu. Zobaczcie, produkt jest pusty. Zamykamy i spróbujemy to zważyć. Odłożymy sobie ją na chwilę na ziemi. Starujemy wagę. Spróbujemy tak. Waga została wyrównana. Mamy 0 kg. Położymy to w tej chwili. No i to jest nasza waga naszej lodówki. Waga tej lodówki to jest 12,265 kg. Zobaczcie. Umieściłem ją w ten sposób. Całość stoi na płycie wagi. Nie dotyka niczego. 12,265, czyli trochę ponad 12 kg. Może i dużo, ale chłodzi do minusowych temperatur, co jest według mnie bardzo dobrą opcją, którą mam nadzieję sprawdzić teraz w ciągu najbliższych kilku dni podróży. Słuchajcie, posiadamy tutaj taką fajną instrukcję obsługi tego urządzenia, w którym na samo dzień dobry producent informuje nas, że mamy aplikację. Słuchajcie, aplikację do lodówki samochodowej, co jest dosyć ciekawe i oczywiście można ją pobrać, co za chwilkę Wam pokażę jak zrobić. Otwieracie sobie aplikację aparatu w telefonie, klikacie sobie tutaj i od razu macie adres, wybieracie sobie Android bądź iOS, w zależności jaki telefon macie. Ja dysponuję Androidem, więc ściągniemy sobie aplikację na Android. Klikamy sobie
sobie na to i taką aplikację musimy zainstalować. Instalujemy ją sobie w naszym telefonie, powinno to pójść dosyć szybko, po czym możemy ją otworzyć. Teraz podłączę zasilanie do lodówki i będziemy ją parować. No dobra, mamy już aplikację przygotowaną, odpalamy lodówkę, Bluetooth powinien się tu świecić, że jest aktywny. W celu znalezienia lodówki klikamy skanuj, robimy zezwól, po czym znajduje nam urządzenie. Zobaczcie, znalazło naszą lodówkę, która w tej chwili pracuje. Dodajemy lodóweczkę, klika nam się tutaj App, klikamy sobie tutaj na te kółko zębate, po czym wchodzi nam w tryb aplikacji i w tej chwili mamy całą aplikację. Mamy ustawienia, które tutaj możemy robić, które się zmieniają na oczywiście na żywo w naszej lodówce. Zobaczcie, temperaturę, którą ustawiacie w aplikacji, automatycznie jest ustawiona w lodówce. Bardzo fajna sprawa, bo możecie też kontrolować podczas jazdy stan waszego pożywienia w lodówce. To jest bardzo fajna sprawa. Aplikacja High, czyli możemy jakiś tryb wysokiego chłodzenia włączyć, mocnego. Zmienić na Fahrenheit, jeżeli chcecie oczywiście. Najważniejsze funkcje są. Możemy także lodówkę wyłączyć bądź włączyć. No dobra, moi drodzy, zobaczcie. Będziemy testować teraz to urządzenie, tą lodówkę samochodową. Użyjemy na razie stacjonarnych rozwiązań, czyli podłączymy ją pod zasilanie 230 z użyciem takiego inteligentnego gniazdka, które będzie nam mierzyło zużycie energii. Zobaczcie, tu mamy w tej chwili dzisiaj zużycie na tym gniazdku 0. Tak jak możemy zobaczyć, jest to gniazdko. Będziemy je uruchamiać. Spróbuję wam pokazać. Gdzie my to mamy? Zobaczcie. Wyłączyło się. Włączyło się. Także gniazdko jest przygotowane do testu. Podłączymy wszystko. Elektrycznie, tak jak powiedziałem tutaj. Użyjemy zasilacza. Próbujemy uruchomić to gniazdo i sprawdzimy obciążenie, jakie to w ciągu godziny być może, a być może nawet w ciągu 24 godzin, jakie tutaj się warunki będą odbywały. Włożymy taki stacjonarny termometr, który będzie mierzył nam wilgotność i temperaturę. To jest zwykły taki termometr, powiedzmy. Umieścimy go w środku, poczekamy chwilę, zobaczymy jaka jest temperatura, po czym to uruchomimy oraz umieścimy sobie taki, zobaczcie, czujnik, który mam tutaj w garażu. Włożymy go zaraz tutaj do środka i będziemy także mieli zdalne odczyty na naszym Home Assistencie. Także zabieramy się za podłączanie i sprawdzimy, co tutaj będzie nam się działo. No dobra, mamy wszystko podłączone, słuchajcie, przewód jest już podłączony pod gniazdko, rozwinąłem go, żeby nie było. Jest podpięty tutaj, zdejmijmy folię ochronną, zobaczymy, co nam powie po włączeniu zasilania. Odpalamy, jest godzina 14:50, tak jak widzicie. Odpalamy i zobaczymy, co tutaj się będzie działo. Urządzenie się uruchamia, trzeba jeszcze prawdopodobnie włączyć, zgadza się. O, i uruchomiło się. Słychać wentylator, który się uruchomił. Zobaczcie, temperatura na tym termometrze jest w tej chwili 21 stopni, wilgotność 50. Zaraz zobaczymy, jaka jest na tym drugim. No dobra, drugi termometr już widzę nadaje. W tej chwili mamy 22,1 i spada i 49% wilgotności, więc bardzo podobne wskazania. Sprawdzimy przy dłuższym okresie, jak to się będzie odbywało. 14:50 uruchomiliśmy sprzęt. Sprawdzimy także za chwilę, jaki to ma pobór chwilowy mocy podczas chłodzenia. No dobra, sprawdźmy teraz po zamknięciu. Zamykamy i zobaczmy, co my tutaj mamy. Tu jest temperatura. O, minus 20. Zobaczymy, czy to chodzi o temperaturę minus 20 stopni. Ustawmy temperaturę 0. W tej chwili pokazuje 17 stopni na czujniku temperatury. Są tu opcje Eco i Max, jak widać. Czyli ustawimy sobie Max i zostawimy, zobaczymy, jak będzie się zachowywała. Sprawdźmy teraz sobie, jakie jest obciążenie mocowe tej, ile mocy bierze ta oto lodówka. Jesteśmy już w ustawieniach naszego gniazdka, lodówka Vevor. Sprawdźmy, jaki jest pobór mocy.
Tak jak widzimy, moc w tej chwili 26,5 W pobiera, 222 mA, napięcie oczywiście na gniazdku, to nie jest napięcie lodówki, to są wszystko parametry, które bierzemy z sieci w tej chwili, z sieci 230 V, do którego jest podłączona ta lodówka. Takie parametry bierzemy właśnie w tej chwili. Oczywiście napięcia stałe, które tutaj będą szły tym przewodem podłączonym do samochodu, będą inne i prądy, ale to jest to, co bierzemy w tej chwili z sieci, czyli 30 W, niecałe 25 W można powiedzieć bierze ta lodówka w trybie chłodzenia. Poczekamy chwilę i zobaczymy, co ona powie za chwilę, jeżeli chodzi o temperaturę. Mamy godzinkę za sobą praktycznie. Jest 15:47, zobaczcie, temperatura w środku 3,5 stopnia. Tutaj pokazuje 0, także jest delikatna rozbieżność, chyba że po prostu tam wyżej jest na tym termostacie, który jest zamontowany w środku, niższa. Dlatego obniżymy jeszcze temperaturę. Zrobimy max na dół, minus 20. Zobaczymy, do jakiej temperatury zejdziemy. Tutaj pokazuje nam 3,3 i 39 wilgotności. Zobaczymy, jaka jest temperatura na tym termometrze, który jest w środku. No, powiem Wam, że chłodzi nieźle. I tu mamy 4 stopnie i 43% wilgotności. Tu mamy 3,3 stopnia. Możemy to dać obok siebie, żeby mierzyło dokładniej. Zamykamy i zostawiamy, zobaczymy, ile teraz nam jeszcze dodatkowo obniży się temperatura. Jeżeli chodzi o zużycie napięcia, zobaczmy jeszcze zużycie mocy. W tej chwili mamy 0,02 kWh, czyli praktycznie nic. Cały czas 30 W pobieramy, prąd 253 mA, także bardzo niskie zużycie ma przy dosyć ciekawym i fajnym chłodzeniu. Jeżeli chodzi o hałas, to jest dosyć głośna, nie jest to cicha lodówka, ale nie mam profesjonalnego urządzenia, żeby Wam sprawdzić to. Mogę ewentualnie decybelomierz zainstalować, to pokażę Wam za chwilkę, jak to wygląda, jeżeli chodzi o głośność. Zobaczcie, po niecałych 2 godzinach już mamy minus 11,7 stopnia Celsjusza, 39% wilgotności w środku. Tutaj troszkę inaczej temperaturę pokazuje, na wyświetlaczu jest minus 18, tutaj mamy minus 11,7, to i tak jest nieźle, nawet jeżeli byłoby 11,7 według mnie na minusie, bo to jest bardzo dobry wynik jak na lodówkę, słuchajcie, samochodową. Zobaczmy jeszcze, jak przedstawia się to na tym drugim termometrze. Na drugim termometrze mamy tutaj, z tego co widzę, minus 10, wilgotność 41. Także tak to tutaj fajnie nam chłodzi. Zamykamy. I zobaczymy jeszcze, czy chwilę zejdzie poniżej. Temperaturę mamy na maksa ustawioną, minus 20. A tutaj jeszcze Wam pokażę, dodatkowo jest złącze USB, jeżeli ktoś chciałby podłączyć sobie cokolwiek, to jest jeszcze złącze USB. Sprawdźmy jeszcze zużycie prądu. Zobaczcie, zużycie mamy 0,05 kWh. Minęły niecałe 2 godziny od momentu rozpoczęcia testu. Teraz, tak jak widzicie, troszkę większy pobór jest, 40 W, 40,7, 321 mA. No i to jest napięcie sieciowe. Oczywiście to wszystko to jest napięcie pobierane z sieci 230 V. Kolejnym testem będzie test tego w pojeździe, w samochodzie. Zabieram to w podróż 10-godzinną w jedną stronę, także na pewno zdam Wam relację, jak to się sprawuje. Jeżeli chodzi o hałas, to za chwilkę Wam pokażę. Oczywiście, tak jak pomyślałem sobie, hałas w samochodzie zawsze jakiś występuje, więc taka lodówka raczej słyszalna nie będzie, ale jeżeli chcielibyście ją umieścić gdzieś sobie w trakcie podróży, w hotelu czy w jakimś noclegu, żeby Wam to nie hałasowało, zaraz Wam pokażę, jaki jest poziom hałasu. No dobra, słuchajcie, pobrałem jakąś aplikację, która mierzy poziom głośności, poziom decybeli. Zobaczcie, jak mówię do mikrofonu, jestem oddalony około pół metra, 40, no może 60-70 cm od tego mikrofonu, no to mamy 70-83 dB. Jak przestanę mówić? Lodówka pracuje na około 73 dB. A teraz spróbujemy ją wyłączyć. I tak się przedstawia nagłośnienie, jeżeli chodzi o brak pracującej lodówki. Zobaczcie, u mnie w garażu jest dosyć cicho, 40 tam kilka decybeli. Także poziom decybeli około 74, patrząc na tą aplikację.
Zanim odłączę, to jeszcze jeden rzut oka na temperaturę. Zobaczcie, minus 13 w środku, 43% wilgotności. Sprawdźmy jeszcze na tym drugim termometrze. Tu będzie minus 12, 45% wilgotności. Także tak chłodzi ta lodóweczka. Wydaje mi się, że to jest bardzo dobry wynik. Czuć wyraźnie zimno. Zobaczcie, instrukcja zawiera także opis całej lodówki, sposób jej podłączenia. Jest oczywiście w języku angielskim, ale nie ma z tym problemu dzisiaj, żeby to przetłumaczyć. Tutaj macie opis całego wyświetlacza, napięcia pracy, przykładowe sugestie temperatur dla konkretnych produktów. Jak tam ustawiać, jeżeli nie jesteście pewni, zawsze możecie się wesprzeć instrukcją. Oraz w razie czego jakieś kody błędów, jeżeli takowe wyskoczą. Wszystko tutaj zawarte w tej instrukcji jest dosyć czytelne. Produkt jest całkiem fajny, słuchajcie. Będziemy za chwilę testować go podczas podróży. Na obecną chwilę mogę powiedzieć, że spisał się świetnie. W ciągu 2 godzin schłodził się do praktycznie minus 15 stopni Celsjusza, więc wydaje mi się, że to jest bardzo dobry wynik. Następna próba będzie już na, że tak powiem, żywym materiale. Wsadzimy ją w auto i pojedziemy 1000 km w delegację. Pozdrawiam i zapraszam do obserwowania.